Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, w tej pięknej scenerii zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejną podróż, tym razem do Apulii. Jest to dla nas bardzo sentymentalna podróż, ponieważ byliśmy tutaj kilka lat temu i Apulia to był pierwszy region, który zobaczyliśmy we Włoszech. Jesteśmy w miasteczku Monopoli, ale zobaczymy jeszcze kilka innych. Będą to filmy bardzo wakacyjne, ponieważ zastaliśmy tutaj wręcz afrykańskie temperatury. Dlatego klimatyzacja, woda, czapka na głowę i oczywiście najbardziej przydatny sprzęt – wachlarz. Jak nam się udała podróż do Apulii? Zobaczcie. Zapraszam na filmy. Zatem rozpoczynamy nasz spacer w Monopoli od Centro Storico, bo właśnie tutaj przy Via Amalfitana w starym kamiennym domu wynajęliśmy mały apartament. Oczywiście nie może obejść się bez śniadania. A gdzie najlepsze cornetti i kawa? W Caffè Napoli. Kawiarnia sąsiaduje z Palazzo Municipio, który pierwotnie należał do zakonu franciszkanów, a obecnie jest siedzibą władz miasta. Pałac posiada duży czworokątny dziedziniec, przyozdobiony wielkimi donicami z drzewami oliwnymi. Na granicy starej i nowej części miasta znajduje się przestronny plac Vittorio Emanuele II. Jest on przedzielony dwoma alejami wysadzanymi drzewami, w cieniu których spotykają się na pogawędkę mieszkańcy. W centrum lewej części placu widzimy pomnik Vittorio Emanuele II. A po prawej stronie fontanna Monumentale. Przy placu znajdziemy również hotele, miejsca parkingowe, sklepy i dobrze zaopatrzone, zwłaszcza w lokalne produkty, delikatesy. Idąc od Palazzo Municipio w stronę Starego Portu, trafiamy na Via Garibaldi, uroczą uliczkę, przy której znajdziemy restauracje, bary i sklepy. Teraz o poranku jest tutaj cicho i spokojnie, ale w restauracjach przygotowania na przyjęcie gości, na obiad i później na kolację idą już pełną parą. W miejscu, gdzie Via Garibaldi styka się z Piazza Garibaldi, każdy turysta kieruje wzrok ku górze, na Torre Civica, XVI-wieczną wieżę zegarową. Piazza Garibaldi od rana tętni życiem. Tutaj spotykają się mieszkańcy na aromatyczne espresso, przegląd prasy i pogawędkę, a wieczorem plac zamienia się w wielką restaurację. W centrum placu znajdziemy studnię z pitną wodą, a w tle Palazzo Rondella, który obecnie jest siedzibą Biblioteki Miejskiej. Tutaj czas płynie swoim wolniejszym tempem, ale jeśli chcecie sprawdzić, która jest godzina, wystarczy spojrzeć na zegar słoneczny. Z Piazza Garibaldi
Przechodzimy starą kamienną bramą do Porto Antico, starego portu. Oczom naszym objawia się przepiękny i romantyczny widok, błękitna woda zatoczki i kołyszące się delikatnie na niej niebiesko-czerwone łódeczki Gozzi, a w tle Palazzo Martinelli z neogotycką loggią od strony portu. Stąd również wypływają wycieczkowe łodzie oraz sumują kutry rybackie, z których o poranku można kupić świeże ryby i inne morskie stwory. Spacerowe nabrzeże wieńczy latarnia morska Faro Rosso. Przed nami zamek Karola V, pochodzący z XVI wieku. Jest on pozostałością po hiszpańskiej dominacji w regionie, wzniesiony na niewielkim cyplu Punta Pinna w celu wzmocnienia fortyfikacji. W 1600 roku zamek poszerzono, a z 1645 pochodzi okrągła wieża z klatką schodową umożliwiającą wejście na wyższe piętra. W XVII wieku nastąpiła gruntowna przebudowa obiektu, a co za tym idzie, zmieniono jego funkcję z warownej na mieszkalną. W latach 30. XIX wieku zamek zamieniono na więzienie i był nim aż do 1969 roku. W następnych latach zamek pozostał opuszczony, po czym w latach 80. i 90. XX wieku podjęto prace renowacyjne i do dziś jest miejscem wystaw i innych licznych wydarzeń kulturalnych. Z zamku Karola V w kierunku południowo-wschodnim odchodzi promenada Lungomare Santa Maria. Kamienna droga wiedzie przy brzegu morza, ale można również spacerować szczytem murów miejskich, skąd rozciąga się przepiękny widok na Adriatyk. Przy promenadzie znajdziemy również liczne bary i restauracje oraz wakacyjne apartamenty. Mijamy kościół San Salvatore, a za bastionem di Babbula dojdziemy do plaży Cala Porta Vecchia. Jest to urocza, piaszczysta i mała plaża z krystaliczną, błękitną i ciepłą wodą. Mimo że odpoczywa tutaj wiele osób, jest naprawdę bardzo klimatycznie, sympatycznie i wesoło. Idąc dalej nad morską promenadą znajdziemy kolejne plaże Cala Cozze, Porto Bianco czy Porto Rosso.
Po morsko-słonecznej kąpieli czas wracać na Stare Miasto i pospacerować w labiryncie przeuroczych wąskich uliczek. Docieramy do placu Largo Palmieri. To tutaj mieściło się pierwsze centrum miasta. Swoją nazwę zawdzięcza obecności kilku pałacowych domów szlacheckiej rodziny Palmieri, a jednym z nich jest wzniesiony w XVIII wieku w barokowym stylu Palazzo Palmieri, należący do rodziny aż do 1921 roku. Później mieściła się w nim m.in. Szkoła Sztuki i Rzemiosł Artystycznych. W centrum placu umieszczono studnię z fontanną, a w tle widzimy kościół świętej Teresy zwieńczony imponującą kopułą, zbudowany w XVIII wieku, a w sąsiedztwie zabudowania klasztorne. Większość ludzi korzysta o tej porze z plaży, więc Piazza Palmieri jest zupełnie pusty i cichy, zatem chwilę posiedzimy w cieniu, rozkoszując się zapachem kwitnących drzew. Centro Storico nie jest wielkie, ale warto wałęsać się bez żadnego planu, iść tam, gdzie nogi poniosą, bez obaw, że się zgubimy, bo zawsze w oddali zobaczymy jakiś charakterystyczny dach lub wieżę kościoła, a jest ich w Monopolii całkiem sporo, ale o tym za chwilę. Póki co wczujmy się w południowo-włoski klimat kamiennych uliczek i placyków ozdobionych roślinami rosnącymi w ogromnych donicach. Poczujmy zapach kawy wymieszany ze świeżym zapachem prania wiszącego za oknami.
Jak już wspominałam wcześniej, w starej części Monopolii nie ma może spektakularnych zabytków, ale kościołów jest tutaj około 20. Zobaczmy kilka z nich. Nie wszystkie kościoły pełnią swoją rolę. Niektóre są zamknięte, a niektóre, jak na przykład kościół świętego Piotra i Pawła, jest po prostu galerią sztuki. Dziś można obejrzeć wystawę obrazów Stefano Napoletano. A w budynkach poklasztornych mieści się siedziba karabinieri. Główną i najważniejszą świątynią w mieście jest bazylika Santa Maria della Madia. Prace nad jej budową rozpoczęto w 1107 roku, ale przerwano je, jak głosi legenda, z powodu braku belek dachowych. Jednak w 1117 roku wydarzył się cud i do portu w Monopoli wpłynęła tratwa z ikoną Madonny. Belki z tratwy wykorzystano do budowy dachu. Na przestrzeni wieków obiekt wielokrotnie ulegał różnym katastrofom i przebudowom. W XVIII wieku z powodu silnych wiatrów z nadmorza z prawej strony fasady kościoła dobudowano 33-metrowy mur. Umieszczono na nim 10 XVI-wiecznych posągów, które pierwotnie znajdowały się w katedrze. Część posągów nosi ślady uszkodzeń spowodowanych uderzeniem pioruna w ołtarz główny. Wnętrze świątyni składa się z 3 naw. Uwagę zwraca piękna marmurowa posadzka, bogato zdobione filary oraz sklepienia. I prospekt organowy. Idąc z dworca kolejowego do centrum, uwagę zwraca kościół świętego Antoniego i rozbrzmiewające wokół niego dźwięki muzyki, albowiem w sąsiedztwie, w pomieszczeniach poklasztornych, mieści się konserwatorium muzyczne. Naprawdę można usiąść na dziedzińcu lub w pobliskim parku i słuchać naprawdę pięknych koncertów. A jeśli szukacie odrobiny cienia i chwili odpoczynku, to wart odwiedzenia jest mały park miejski z pięknymi roślinami i fontanną. Ach, ten zapach śródziemnomorskich sosen jest po prostu wspaniały.
zobaczmy jeszcze choć maleńki wycinek miejsc, gdzie toczy się życie mieszkańców poza turystycznym centrum. Jesteśmy na placu 20 września. Późnym popołudniem można tu spotkać starszych mieszkańców Monopolii odpoczywających w cieniu drzew na ławeczkach i krzesełkach. Wracamy nad morze. Tym razem do nowej części portu Monopolii. A dalej za portem kilka lat temu powstała całkiem nowa część miasta. Residence Portoni Nuovo. I tutaj można wynająć wakacyjny apartament, a plaża jest dosłownie po drugiej stronie ulicy. Jest czerwiec, a więc dzień jest bardzo długi, ale nawet najdłuższy dzień musi się kiedyś skończyć. Zrobiło się trochę chłodniej, jest jakieś 30 stopni, słońce chyli się ku zachodowi. Mieszkańcy spotykają się na Piazza Emanuele, restauracje już witają pierwszych gości, w uliczkach zapalają się lampy. I my idziemy na kolację. Jesteśmy nad morzem, więc wiadomo, co będzie jedzone. Krzysiek niezmiennie jest wielbicielem fritto misto. Ja zamówiłam miecznika w towarzystwie ośmiornicy i krewety. A widok mieliśmy zupełnie za darmo. Później trafiliśmy przy zamku Karola V na niesamowity i brawurowy koncert. Ale o 21:00 wszyscy spieszą się zająć miejsca przed ekranem, bo oto Azzurri przystępują do akcji, czyli idziemy na mecz. Jeszcze chwila ochłody przy fontannie i mówimy buona serata. A jeśli podobał Wam się film, to nie zapomnijcie o procedurach, czyli łapce, subskrypcji i komentarzu. Za wszystkie dotychczasowe, wszystkim Wam serdecznie dziękuję.